wrócił live. No właśnie coś się schrzaniło i wyszło. Nie wiem, nieraz po prostu nie mam pojęcia, o co chodzi. No teraz jest tutaj znowu. Dobra. Nie wiem, internet dobry przecież w domu mamy, a niektóre kostki mają dobry skład, ale świeży lubczyk dodaje smaku jak magii. No my akurat lubczyku nie mamy, ale no będę musiał magę dać niestety. Ale lubczyk dawałem, tylko że tutaj chyba ciężko jest tutaj, gdzie mieszkamy, jest lubczyk dostać. Jedynie co to jakiś suszony. W Polsce to łatwiej, nie? Dostać, a tutaj niestety Iska. O, Iska, hello, witaj. Cześć. To Zara, kto to mówił, że jak to w niedzielę nie ma rosołu? To dzisiaj jest. Nie wiem, czy to ty Iza mówiłaś, czy to mówiła Marta. Lub czy dodaje się pod koniec gotowania. No właśnie, tylko że nie mam. Nawet nie mam, więc nie dam. Nawet nie mam, więc nie dam. Ale chyba tego też nie ma co dawać dużo. Selera. Bo też może schrzanić smak, nie? Tu już się gotuje kura. Dajemy na 2, żeby się nie zagotowała. Oczywiście sortowanie. Jeszcze jedna paczka. Nie wiem, czy Iska widziałaś, ale cały garb taki wielki gotuje na 2 osoby rosołu. Dobrze będzie, co jest. Trzy marchewki, chyba jeszcze jedną dodam. Czy wy też gotujecie właśnie, czy wy gotujecie też rosół wcześniej, czy gotujecie w niedzielę wszyscy? Jestem ciekaw. Bo ja wolę na przykład ugotować sobie rosół w sobotę i w niedzielę już mieć spokój. Wtedy ładnie się przeżre. Ale to kwestia pewnie gustu. Moja żona też lubi taki świeży rosół, nie lubi takiego jednodniowego. Jak to się mówi, co masz zrobić jutro, zrób dziś. O, to jest pietruszka, to czuć, że jest pietruszka, a nie ten... Wiem, że jeszcze ludzie dodają do rosołu wegety, nie? Też nie ten. Ja wegety nigdy nie dodaję. Kostki owszem dodaję, bo nie mogę smaku zrobić. Ale wegety nie dodawałem nigdy. Ja czasem robię rosół z mięsa mieszanego, kurczak, kaczka, wołowina, jest super. Ja właśnie nigdy nie jadłem z kaczki jeszcze takiego. Moja żona często mówiła, że jadła, ale ja z kaczki nie jadłem. Jestem ciekaw. Chociaż kaczka to w naszym małżeństwie jest znany temat. Kiedyś szukaliśmy kaczki, nie mogliśmy znaleźć. A ja chciałem kaczkę chyba na wegetę daję. O, ja chciałem kaczkę kiedyś na święta, nie mogliśmy znaleźć i kaczka jest w naszej rodzinie, w naszym temacie wegetę. Widzisz, a my nawet nie wiem, czy masz. Czy mamy wegetę? Chyba gdzieś tam mam, ale nigdy nie dodawałem wegety do rosołu. Właśnie, i to właśnie pokazuje, że ludzie robią inaczej. A tutaj nie wiem, czy Iza byłaś, czy nie byłaś. Ja dodaję na przykład czosnek, ziele angielskie oraz liść laurowy. Nie, takiego kabana już nie daję, bo to będzie za dużo. To będzie za dużo. Ale mogę obrać czosnek, bo mówię, czosnek dodaję. Tu mam cebulę. Gdzie masz, panie, czosnek? Od mamusi, jak byłem w Polsce, od mamusi czosnek. Polski mówiła, że dobry. Więc dodaję czosneczek.
Myślę, że 3 starszą i 2 cebule. Tylko, że nie mamy gazu, więc ja wrzucam po prostu całe. Nie z tego względu, że nie płacimy za gaz, tylko nie mamy kuchenki gazowej. No, czuć, że całkiem inny polski czosneczek. Tylko ciekawe, czy polski, bo w Polsce kupiony. Właśnie, to już moja ciocia właśnie też pisała, że dodaję liść kapusty. Ja nigdy nie dodawałem. Nigdy nie dodawałem takiego liścia. Ani z kaczki nigdy i ani wołowiny, żadnej kawałka mięsa też nigdy nie dodawałem. Może kiedyś to zrobić. Ja lubię takie eksperymenty. Niektórzy podpiekają warzywa w piekarniku i to dopiero potem do gara. Nigdy tak nie robiłem. Ciekawe, czy jest różnica. Tak, ja kiedyś zrobiłem, tylko poczekaj. Do czego to? Tylko nie wiem, czy ja do... Nie, ja robiłem tak do barszczu czerwonego. Jak robiłem barszcz czerwony w którymś tam roku na święta, to właśnie podpiekałem te warzywa. Tylko później to obrać było ciężko. Bo ja w skórce to chyba robię. Coś takiego było. Ja nie dodawałam, ale wiem, że niektórzy tak robią z tym liściem. No właśnie. By trzeba było spróbować kiedyś takiego rosołu. A takiego jak ja robię. Ciekawe, czy jest różnica. Na pewno. To pewnie też zależy, z których stron kto pochodzi. Na pewno w innych stronach robią właśnie tak, jak wy tutaj piszecie. Jedynie opalam cebulę na gazie. Właśnie u mnie jest ten problem, że nie mam gazu. Że nie mam gazu. O, muszę się przerzucić. Że nie mam gazu, no i muszę jakoś radzić sobie. Okna ci parują, panie, otwórz okna. Ja już sobie przygotowałem, wiecie, że ten szlajm cały, ten szlajm też zbieracie, nie? Że ten szlajm zebrać. No, widzisz, Iza, dokładnie tak jest. Ja ogólnie mówię, ciocia widzę tutaj robi inaczej, moja mama w ogóle też inaczej robi. Myślę, że to też pewnie każdy, kto co miał, to dodawał, nie? Ktoś coś wymyślił, że liść. Miał liścia, może to miało pomóc w smaku, bo na przykład, nie wiem, ktoś nie miał mięsa. Fajne, bo można się wymienić informacjami, dokładnie. No ja mówię, ja dodaję seler, marchewkę, pietruszkę, por, cebulę, tylko że w związku z tym, że nie mam gazu, to jeszcze opalałem kiedyś nieraz taką opalarką, co jest na te małe butle gazowe do kempingów. To taką opalarką opalałem, no ale wyniosłem do piwnicy chyba gaz nią. A może ryż? A makaron jaki? Cienki, nitki, kluski lane. Z kluskami lanymi kiedyś jadłem. Gdzie to jadłem? Gdzieś jadłem kiedyś. Z kluskami lanymi chyba też kiedyś coś jadłem. Z ryżem nie jadłem. Makaron, no to moja żona zawsze ten taki jajeczny, niedzielny zawsze na niedzielę kupię. Teraz nie wiem, jakie w ogóle mamy. Także ja po prostu zrobię to, co tam jest. Ale z ryżem też nigdy nie jadłem. Ale ziele angielskie i liść laurowy daje oczywiście niedużo, bo potem psuje smak. Ja właśnie zawsze dodaję liść laurowy i ziele angielskie. Ale tym razem może zrobię bez. Dobra, słuchajcie, teraz muszę powoli. O, tu już się zaczyna pyrgać. Ten cały szlajm wyciągnąć, nie? Ale już się fajny robi, taki żółty. To widać od razu, jaka kura jest. Czy kura jest fajna, czy nie. Od razu są takie żółte te. To pewnie jest właśnie, bo to jest chyba na kukurydzy bardziej, bo to jest majs jakaś tam. Dobra.
Dobra, tam już pyrka dosyć. Tu jeszcze, jeszcze cebulę miałem ubrać. A dobra, to już tutaj już nie będę was zabierał na tamtą stronę. Ja ubiorę jeszcze te cebulki. No i dam po prostu taką. Chyba, że można taką też na tym, na kuchence nie gazowej, tylko elektrycznej. No też słyszałem, że ktoś w ogóle dodaje całe z tymi, z łupinami. Ktoś pisał kiedyś. Gdzieś tam, jak gadaliśmy o rosole. Z łupinami to wiem, że do barszczu, to tak. Cebulę z łupiną, no właśnie. Tylko ja się boję, że jak ja to wrzucę, to później będzie to pływać. Już właśnie mówię, że ja słyszałem, że ktoś dodaje z łupiną. Nie wiem, czy to Iza, ty nie pisałaś. No ja już obrałem. Już obrałem, za późno. I co teraz? Zawsze mogę dwie wrzucić nowe, nie? A później będzie to pływać? Trzeba przecedzić. Cały rosół? O matko. No, trudno, następnym razem. Bo tego rosołu i tak za dużo, to będą się to później wyciągać wszystko. Dobra, tym razem będzie bez jeszcze. Tym razem będzie jeszcze bez łupin. Ale wrzucę 3. Bo akurat jeszcze jedną tu mam. Wrzucę 3. Panie, miejsca nie masz. A kiedy dodajecie warzywa? Dodajecie od razu? Ja zawsze dodaję wtedy warzywa jak kurczok już się tak w miarę, jak już nie będzie ten szlajm wychodził z tej kury, czyli tej pianki takiej. Nie wiem jak to się mówi. Wiecie o co mi chodzi. Tej pianki, o. Ja wam pokażę tej pianki, o. Tej pianki. Tej. I wtedy daję warzywa. Bo tak wtedy nie ma jak tutaj operować, jak te warzywa pływają. To tak z pół godziny i można wkładać warzywa. Ja na pewno lubię ostry. Lubię pikantny rosół. No ale nie robię pikantnego ze znanych mi przyczyn. O, już jest widać, że on tak. Jeszcze lubię zamieszać zawsze tymi kurami trochę w środku. Przewrócić je, to jeszcze tej pianki wychodzi później z nich trochę. O. To w ogóle wygląda jakby ta kura, ten brud cały wychodził z tej kury, nie? O. Dobra. Panie, to daj tu. Ale już pachnie. Już pachnie. Można dawać? Można dawać w sumie. Daj tylko na 2 i można wrzucać powoli. Niech on się tam pyrga. No. Całe nie, na pół. Szybciej się ugotuje. Więcej aromatu wyjdzie. Trzy cebulki. Wiem, miało być z tym, ale trudno następnym razem. Czosneczek. 4 ząbeczki. A jeszcze miejsca zostało trochę na ten. Wydaje mi się, że za dużo trochę tego selera. Chociaż jest duży garnek. Jezus Chrystus, witaj, ale masz ładny ten login. Jezus Chrystus. Chyba tego selera trochę za dużo. Napierdalacz.
Ale masz ksywę, no naprawdę, nie mogę sobie jakieś fajniejsze wybrać? Ale w sumie to twój. Anna, cześć Anna. Nie no, te marchewki to w ogóle zmutowane jakieś, słuchajcie. Wielkie jak... To nawet czuć jak się przekraja, że to nie jest marchewka naturalna. Z czym oni nas żywią? Gruba jak... Ale w 9:30 nieźle. Można hałasować jeszcze. Szkoda, że mnie z tamtego wywaliło, bo było tak dużo osób. Ponad 100, ale to nic. Słyszałem, że jak się za dużo marchewki da, to jest za słodki rosół. Nie wiem, czy to prawda, ale myślę, że ta marchewka nie jest nawet słodka. Będzie tylko kolor miała czerwony może. Ten rosół. Dobra. Dobrze jest. Dobra. I co, po robocie? Rosół zrobiony. Nie, żartuję. Jeszcze trochę. Ale będziemy doprawiać. O. A tu jeszcze jedną porę masz. Nie, to już będzie za dużo. Jeszcze mam takiego pora dużego. Ale już tam dałem dosyć. Tam były 2. Może jak wyciągnę te mięso później, to trochę dodam jeszcze. Dobra. Chodźcie na tamtą stronę. No. Tutaj. To będzie lepiej, bo tu są przyprawy z tej strony. O. Dobra. Piersi też może dodać jeszcze, ale to później dodam na sam koniec. Bo będę musiał mięso i tak wyciągnąć, bo się rozgotuje. Co tu dać? Pieprzu. Dużo. Dużo pieprzu. Ja daję mielony, miele. Uwielbiam taki pieprz. Nie za dużo? Żona niech napisze, kiedy stop. Panie. Dobra, na razie. Starczy teraz tak. To jak nie dodaję... Nie no, muszę dać kostek rosołowych. Wiem, że są ale muszę dać. Bo nie doprawię bez kostek. Ja dzisiaj gotowałem rosół do zupy grzybowej. Dodasz na 10 lajk wodę święconą? Nie mam wody święconej. Ale wbijaj lajka. Rosół, zupę grzybową właśnie. Zupa grzybowa też, na przykład gdzieś na święta. Moja mama chyba robiła zupę grzybową. Już nie pamiętam, zupę grzybową i na święta była zawsze nie kapusta. Groch z kapustą? Groch z kapustą chyba.
Ale zupa grzyba, ja uwielbiam grzyby, tylko boję się zbierać. Niestety. Nie znam się na grzybach i wolę nie ryzykować. Wiem, kostek nie powinien dawać, ale wiecie, ja nie umiem inaczej gotować. Po prostu tego smaku nie znajdę. No zobaczymy, czy tam faktycznie taka chemia jest. Glutumat, dinatrium, no, Farbstoffe, no jest chemia. No jest chemia. Do kościoła to jutro. Jutro wolne od szkoły, tak. Macie szczęście. A dzisiaj to co? Dzisiaj nie jest wolne? Też chyba dzisiaj wolne od szkoły macie. Czyż nie? Przecież dzisiaj sobota. Czy w sobotę też już się do szkoły chodzi? Nie, na pewno nie. Dobra. To dodałem. Oczywiście magę. Nie patrzcie, że tak dużo, to jest duży garnek. Ale chyba ten liść laurowy jednak dam. Bo nie znajdę tego smaku. O Janusz, ile tutaj tego jest. Majeranek. Liść laurowy. I ziele. Starczy? Starczy, to jest duży garnek. O, liść się kończy. Czy mamy jeszcze liść laurowy, żono? No dobra, to są takie malutkie, to może być trochę więcej. O. Wystarczy. Panie, ty tam akurat wiesz, jak ty do szkoły chodzisz, czy starczy, czy nie starczy. Pewnie w życiu rosołu nie ugotowałeś. A może? A może się mylę? Ale jeszcze pieprzu. Dobra. Coś wam pokażę. Co to, już nie ma tego pieprzu? A nie, jest, są tu jeszcze przyprawy. Grill pikantny, natka pietruszki. Nie, natka pietruszki to później. Czosnek, płatki. Goździki. Ale gdzie był ten czosnek? Przecież to kupowałem. I otwierałem. Że do tego już pieprzu nie ma? Ten, co otwierałem? No, gdzieś renament chyba tu się zrobił. Dobra. Dobra, dam inny. Słuchajcie, dajemy idę. O, moda na poddaszu znowu. Tak, ciocia wywaliło mnie jak coś z tamtego. Nie wiem czemu. Jakoś tak dziwnie działa. Panie, daj na 1,5, bo się za mocno gotuje. Znaczy gotuje jeszcze. Nie pyrka, ale... Taki się czosnek kupuje. Zobaczcie, ile tu jest. Ja uwielbiam pieprz czarny. Tu jest w tym... Ile w nim jest? 100 gram. Nie żadne 10, 5, tylko 100 gram. 7 chyba jest w tych małych. Tych. Ja zawsze kupuję taki duży. Znaczy zawsze, jak jestem w ruskim sklepie. Anna, następnym razem zrób burgera i pizzę margaritę z sosem czosnkowym i McFlurry. O matko. Życia mi nie starczy, jak będę musiał gotować cały czas. Ja jestem częściej w kuchni niż wy. Wszyscy, nie ratuję. A co ty robisz, bo ja w ogóle od początku cię nie oglądałem. Rosół, panie. Jak jutro niedziela, to rosół. A że lubisz mieć zrobiony, to robię szybciej. Żeby już był na jutro. O.
Tak, wiem, szafka piszczy. O. Też bym zjadł. No widzisz. No, powiedz mamie, tacie, może zrobię na jutro. Jak to w każdym domu polskim praktycznie bywa, że zawsze w niedzielę jest rosół i co? I schabowe. Dobra. Zobaczymy, czy to w ogóle jakiś już ma wstęp smaku. Zobaczcie, jak to, tak to wygląda. O, tu. Aha. Wiem, że to jeszcze powinno się długo gotować, tylko zobaczymy, czy w ogóle jest słony. Troszkę chociaż. Już takie są oczka. Czuć już ten tłuszcz skóry. Ale jeszcze dodam kostek. Wiem. Ale to są warzywne, nie rosołowe. Powiedz, po co warzywne, jak warzywa masz? Czemu robisz obiad o 21:40? Na jutro, pani. Na jutro. Bo jutro do kościoła trzeba iść. Ja po kościele będę jeszcze 2 godziny siedział przy tym, a wstawać mi się rano nie uśmiecha. Wolę sobie pospać, więc rosół będzie już... Dzisiaj trochę się napije. No i jutro będę jadł. A co to, że o 21:40? Nie ma znaczenia. Ważne, żeby był obiad na jutro. Dobra. Cześć, zapal znicz. Cześć, nie mam znicza. I po co znicz zapalę? Kto umarł? Ale któryś chyba umarł, ten hip-hopowiec, nie? Nie Peja, tylko... Nie Pono? Ktoś tam czytałem, że umarł właśnie. Powiedz mi, w jakiej miejscowości mieszkasz? Bo nie mogę smaku do tego dodać. Nie mogę smaku zrobić, więc kostkę zawsze daję. Wiem, że jest tutaj, są warzywa. Ale to tak jak inni bez wegety nie umieją. Jakoś tak całe życie jak gotuję z tą kostką i tak została właśnie. Ja idę, no to idź. Powiedz mi, w jakiej miejscowości mieszkasz? Północne Niemcy. Myślę, że to dobranoc. Dobranoc, pchły na noc. Śpi dobrze, chłopak. Makaron właśnie na jutro. Co tutaj mamy? Panie, chiński ugotuj. Nie, to jakieś są, ale... Taki? Może być do rosołu? Lubisz gotować? Co tam gotujesz? Rosół, lubię gotować, bardzo lubię gotować. Lubię gotować, w ogóle lubię w kuchni czas spędzać. A jeszcze jak komuś smakuje, to tym bardziej. Jeszcze lubię 2 razy lepiej. A jeszcze jak mam wolne i się nie muszę nigdzie śpieszyć, to tak powolutku. Ale jaki już jest fajny, tłusty. Widać? No to teraz będzie musiał się z 1,5 godziny pogotować. Super, że gotujesz. No ja mówię, ja uwielbiam. Nie wiem, czemu do szkoły kucharskiej nie poszedłem. Tylko na mechanika. Może byłbym już sławny, nie musiałbym na YouTubie pracować. Dobra, zobaczmy, czy już troszkę lepiej. A też bym zjadł rosół jak ty. Jeszcze chyba soli, bo ja jak daję te kostki, to już nie daję soli wtedy nigdy. Łyżeczka starczy, nie? Sypam.
Najwyżej wody dolejesz. Albo ziemniaka dasz, o. Ziemniaka cię zawsze daje, jak jest przesolony. Magii? Tak, magii jeszcze dodaj. Wiem, wiem, wiem. Nikt nie widzi. O. Tabasco daj, panie, tabasco daj. Nie, tabasco nie. Ile gotujecie rosół? Tak z 2 godziny? Zostawiacie go, żeby pyrkał? No bo ja w sumie już go mam gotowego, tak jakby. Chodzi o to, że już jest wszystko dodane, co powinienem dodać. No i nie będę was... Tak, ciocia, magii, trochę. Dlatego moja żona mówi, że ja gotuję galaretę. O, ona mówi tak, że ja gotuję galaretę, nie rosół. Ale już się przyzwyczaiła. Teraz jest ok. Zgadnij o co mi chodzi. Zmieszanego mięsa dłużej. No a to jest właśnie tylko kura, więc chyba długo nie. Zgadnij o co mi chodzi. No nie wiem. 2-3 godziny jeśli kurczak. Aha. 2-3 godziny. Matko, tak długo? No tak, no ja w sumie ten. No tylko to ja będę z wami teraz tu rozmawiał 2 godziny. Panie, po krzesło idź. Wiele pytań. Na czym gotujesz ten wywar? To znaczy na kurze, na kurczaku. Raczej na dwójce kurczaków. Może rodzeństwo było. On sobie tak pyka. No to właśnie mój sobie też tak opyka. Raczej już wydaje mi się, że trochę za szybko na dwójkę dam. Bo my zawsze też właśnie tak robimy, żeby tylko pykał. A jak za szybko pykuje, to wtedy troszkę wody dodajemy. A jeszcze piersi muszę wrzucić. Tylko że już nie ma miejsca, jak widzicie. Panie, źle się obliczył z matematyki, taki dobry, a nie wymierzyłeś. To nic. Dobra, muszę tutaj ogarnąć trochę. Tutaj. I tutaj. Już za szybko. Boże, dopomóż, te dzieci teraz w jakiegoś Robloxa grają. Kiedyś to się wychodziło na dwór i wracało wieczorem lub w nocy, a teraz co się z nimi dzieje? Co pan pysznego gotuje? Rosół. To znaczy, że rosół dobry robisz. Nie wiem, czy dobry. Mi smakuje. Tak, ale z tymi... Chociaż może teraz już się trochę zmienia. Nie wiem, bo ja w ogóle nawet nie wiem, co to za gra jest. O czym tam piszesz. Ale ja pamiętam, jak byłem młodszy, to jak jeździłem właśnie do kuzyna, do mojej cioci, którą pozdrawiam, do właśnie tam, to się zawsze do babci jeździło, brzydko mówiąc, żaby pompowało, na torach kolejowych się kamienie kładło, ciocia nie słuchaj, co jeszcze się robiło, monety się dawało na torach kolejowych, no a teraz to gierki. Ja na szczęście swoje dzieciństwo bardzo dobrze wspominam. Myślę, że wykorzystałem, mimo że szybko się zawinąłem z dzieciństwa, ale wykorzystałem swoje dzieciństwo. Jeździło się z kumplami, chodziło całymi dniami, nie wracało się do domu. To było życie. No co, YouTube jest fajny. No fajny jest YouTube. Tylko trzeba sobie coś tam w nim znaleźć. Ja nie powiedziałem, że YouTube jest zły. Ja powiedziałem, że gry. No tam ktoś o grę pytał. To na razie schowaj. Ja na przykład tylko i wyłącznie oglądam YouTube'a. Hi.
Hi, hi. Tylko i wyłącznie oglądam YouTube'a, nie oglądam żadnych innych rzeczy. No TikToka nieraz, ale to tylko coś zabawnego. A tak nie ten. Moniuś. A, jeszcze z tą trzeba iść na dwór, kolego. Hej. Guaraw Kumarg. Hi, hi. Cały dzień na dworze. Tak właśnie było. Cały dzień na dworze. I człowiek wracał umorusany, brudny, podarte spodnie, dziura w kolanie, noga przecięta, buty zawsze zniszczone. No. A teraz się tak patrzy na ten, to w ogóle nie widać tej młodzieży. Jak widać, to tak. Właśnie dlatego piszę poprawnie do ciebie. Mam nadzieję, że nie jesteś zły na mnie. Nie jestem zły. Od rana do wieczora o co chodzi? A o nic. Dokładnie tak było. No, tak. Młodzież się zmieniła. Zmieniło się te urządzenia. A kiedyś nie było telefonu. Znaczy były, ale nie było człowieka stać za moich czasów, żeby mieć takiego na przykład iPhone'a czy Samsunga kolorowego. To pierwszy mój kolorowy telefon to z wyświetlaczem, znaczy to nawet nie był kolorowy, z wyświetlaczem takim tym zielonym, to był Siemens taki z antenką jeszcze, to był mój pierwszy. Później pierwszy kolorowy to była Nokia, jakaś tam 63, co dostałem od kuzyna tutaj właśnie z Niemiec, to był mój pierwszy taki telefon. Jeszcze kiedyś się puszczało sygnały, kupowało się kartę z Hei, puszczało się sygnał i zawsze ktoś miał pocztę głosową i wtedy zabierało, nie tak jak teraz tam grosze, tylko zabierało po 3-4 zł. I kombinowało się na kartę od mamy, żeby mama dała na kartę, bo człowiek się zadowolony był z tego, że puścił koledzy sygnał. No, takie były czasy. Ale piękny wyszedł. Siema, jestem ich brakiem. No siema. Mnie też nie było stać, a nie chciałem kraść. No i bardzo dobrze, że nie kradłeś. A to, że cię nie było stać, no to no, tak to jest. Mnie też nie było stać i wcale się nie wstydzę z tego powodu, że nie było stać. Tak to było kiedyś. Hello znaczy cześć. No to wiem, że hello znaczy cześć. Smacznego, dziękuję. Z magnetofonu się korzystało. O tak, z magnetofonu właśnie. Pasek mi się z magnetofonu to jeszcze pamiętam, też na pewno pamiętacie jak się nagrywało do telewizora czy gdzieś jak leciały jeszcze MTV. MTV kiedyś były. I tę muzykę i nagrywało się w kasecie się wycinało chyba taki, jak to było, kawałeczek się odłamywało i zaklejało się taśmą klejącą, nie? I wtedy wkładało się i można było nagrywać. Cześć Albin. O Marta, cześć! Kasety magnetofonowe, no tak. Witam Cię bardzo serdecznie. Widzisz w kuchni znowu. Ostatnio mnie widziałaś, nie wiem. Czy mnie widziałaś na live jak dzisiaj płyty wystawiałem? Czy widziałaś mnie na live jak korowałem? No, kasety magnetofonowe. Kasety magnetofonowe i jeszcze te wideo. Jak ktoś miał kasetę wideo, to już był kozak. Hej, mogę Ci dać ksywkę Arielka albo Łukaszka. Możesz sobie dać, jak Ci się podoba. Dwór w nocy. No, były kasety. Później jeszcze były nie kasety, nie Walkmany. O, to było. I jeszcze te stare słuchawki z takimi metalowymi tylko tutaj i takie gąbki czarne tutaj. Na pewno pamiętacie te czasy. To też było. Taki hit. Oglądam Ciebie, bo Cię rozumiem. Tylko nie śpij szybko, bo lubię oglądać takich rozmów. No, ja się bardzo cieszę. Nie, ja jeszcze póki się rosół gotuje, to zostanę. Kaseta magnetofonowa naprawdę się te taśmy jak urywała lakierem do paznokci. Tak, faktycznie, bezbarwnym chyba najbardziej też. Chociaż nie, czerwonym też. Jak to było? Łączyło je się, już nie pamiętam jak to było, ale faktycznie lakierem do paznokci. A najgorzej jak się jeszcze tam nawinęły gdzieś na te tryby i nie można było tego odwinąć i na długopisie się przewijało. Gadało się to długopis, kasety i przewijało się jak nie działało przewijanie. A mam jedno pytanie. Co chcesz to pytanie czy nie? No dawaj. Ja miałem Kasprzaka na kasety. Można było długopisem przykręcić kasetę rozwiniętą. Dokładnie długopisem. Jeszcze właśnie te długopisy były takie
Nie były okrągłe, tylko miały takie jakby sześć takich kątów jeszcze, nie? Czy tam 8 i tymi się najlepiej pamiętam. Bo jak był okrągły, to wtedy nie chciało się. Chyba te biki jeszcze pomarańczowe, to nimi chyba się najlepiej robiło. No, a teraz zobaczcie, Spotify, ale ludzie teraz wracają. Ja zresztą sam zobaczyłem. Teraz zakochaliśmy się w płytach winylowych. Kiedyś człowiek się tego pozbywał, bo to trzeba było a teraz wracają płyty winylowe i no te gramofony wszystkie i tak dalej. Nie displaye, tylko Walkmany też wracają, też widziałem. Te zegarki stare Casio, nie wiem czy pamiętacie Casio, jakie to był kiedyś później wstyd. Casio, każdy miał już później inny. A teraz taki Casio nawet jest droższy niż, widziałem nawet Rolexy już spadają w cenie. Zamiast Rolexów teraz są jakieś inne pożądane też zegarki. Właśnie chyba te Citizeny też są bardzo pożądane. Aha, tutaj mi będzie lepiej. Prostokąty takie, długopisy masz takie, no właśnie. Na tryby najgorzej było, jak się urwała taśma i wkręciła się w głowicę od magnetofonów. Tak, tam taka srebrna głowica była, nie? Hej, u Ciebie jest noc już? Tak. My też mamy zamiar kupić adapter na płyty winylowe. Fajna sprawa. Ja teraz dodaję właśnie filmiki z tego, z shorty, losuję codziennie płyty, mam 500 płyt winylowych. Udało mi się od takiego pana kupić, najprawdopodobniej to sprzedał chyba wnuczek, albo może syn ojca, albo dziadka, sprzedał płyty winylowe, 500 sztuk mi się udało za 250 euro kupić. Co prawda sama klasyka, czyli Mozart, Bach, Strauss, Verdi i tak dalej, ale się udało mi taki zestaw kupić 500 płyt. To wyniosło 2 zł za jedną płytę, nie? To aż grzech było nie wziąć. Ale dobry wyszedł już. Przecież nie można wychodzić z psem w nocy. Jak nie wolno? Właśnie można. To czas korony minął. Ale kiedyś to samo bez psa wychodziło, więc można wychodzić z psem nawet teraz, dokładnie. Trochę się narozkręcałem, kasety naprawiałem, ale fajnie to były czasy. Widziałam i jeszcze muzyka poważna to super. No. My w ogóle w operze się zakochaliśmy z małżonką, bo mój syn w operze. Mój syn w ogóle w teatrze, w operze. I my się zakochaliśmy. Na pierwszej operze, jaka byliśmy, to była Toska. Jeszcze była taka fantastyczna dziewczyna, która właśnie tą Toskę grała, że no, skradła moje serce, mojej małżonki. Od tamtej pory moja żona w ogóle już wcześniej lubiła operę, tylko ja zawsze mówiłem, że to jest dla starych dziadków, nie? Strauss, o tak. Strauss. No i ja się tak właśnie zakochałem w operze, gdzie jeszcze jakieś 2 lata temu, jak mój syn śpiewał tutaj, to go goniłem i mówiłem, żeby przestał wyć. To się na targu buty za 4 zł kupowało. No, trochę się rozkręca. Aha, Marta tutaj się rozkręcała tych kaset. Ale to były czasy. Michael Jackson, o. Muzykę poważną już czytałem. To też. Też dziś rosół gotowałem, widzisz, no, także widzę, że nie tylko ja gotuję wcześniej, bo ja uważam, że jest lepiej ugotować dzień wcześniej niż jutro. A ja akurat jestem osobą wierzącą, chodzę do kościoła i no to zanim wrócę, no to jest godzina 13 z kościoła, nie? No i jeszcze gotować obiad. Zawsze można rano wstać i ugotować, no ale wiadomo, w niedzielę to człowiek woli sobie pospać, nie? No, Strauss, ale Iska teraz jak Iza, no Iska to tak, jak... Poszukam. Specjalnie dla Ciebie teraz znajdę płytę jakąś jeszcze Straussa, bo jeszcze chyba Straussa nie puszczałem. Hej, czy będziesz jutro jeszcze robić live? Najprawdopodobniej tak. Ile siedziałeś? Gdzie, panie? Przy czym? Ja nie siedziałem nic. Nie siedziałem i mam nadzieję, że nigdy nie będę siedział. No to wiecie, różnie to bywa. Człowiek będzie jechał samochodem, niechcący zrobi komuś krzywdę i do więzienia, nie? Za co? Właśnie, za co? Za co się miałem siedzieć, tak? O to chodzi? Chętnie posłucham z płyty. Kurczę, poszukałbym Ci teraz. Tylko, że no jest tego masakra.
Jest no 500 płyt, gdzie można zobaczyć. Na moich shortach to widziałaś, nie? Te tytuły są takie cieniutkie, że nie ten, ale Strauss na pewno, Ziobro też będzie. Ale Strauss jest tam dużo, w ogóle jest dużo. Beethovena, Bacha, Mozarta jest bardzo dużo. Jakiś tam jeszcze w ogóle, co nawet ich nie znam. Dopiero teraz tak naprawdę poznaję tych wszystkich wykonawców, ale przyniosę Wam chociaż kilka. Zobacz, i takie piękne komplety właśnie Iza tamten pan no, sprzedawał, nie? To jest aż szkoda, zobacz, one są takie podwójne, pięknie obłożone, nie? Tutaj jest Schurich, taki Beethoven. No jest tego masa. Także Iza, jak znajdę Straussa, to puszczę Ci Straussa. Trochę nie moja muzyka. Ja też tak mówiłem, Marta. Też tak mówiłem, że trochę nie moja muzyka. A dlaczego nie słucham tak, że Bacha i tak dalej? Nie, ale puścić na przykład 4 pory roku, bardzo piękne są. Wiesz, puścić sobie tylko tak jedną stronę, drugą stronę. W ogóle inny dźwięk, całkiem inny dźwięk. Ja dopiero teraz zauważyłem, że jest całkiem inny dźwięk niż nawet jak ze Spotify się puszcza, czy z głośnika Bluetooth, bo też mam możliwość, żeby to przez Bluetooth puścić. Także jest całkiem inny dźwięk niż z głośnika, nawet na tych płytach, nie? Także to kiedyś ktoś mi mówił, że nie wiem, czy nawet nie mój wujek Janek chyba, tak, ja kiedyś mi puszczał i mówi, o, to jest dźwięk. A ja mówię, no faktycznie. Trochę nie moja muzyka. To super, że będziesz miał live jutro. To będę na pewno oglądać. No to bardzo dobrze. To się cieszę, że będziesz oglądać. O! To się cieszę. To oglądaj. Tamte inne filmy jeszcze obejrz. Wolę muzykę z lat 80. Janek miał fajne kolumny altusy. Właśnie wujek Janek nie wiem czy ma jeszcze. Właśnie on mam dużo tych płyt, takich tak zwanych tych pocztówek, co kiedyś wysyłało się takie płyty pocztówki, też można było odsłuchać sobie. Ale mam perfekt. O, Marta, mam perfekt. Co jeszcze mam innego? Tak, to Marta? Marta, no. Perfekt. Co jeszcze tam mam? Coś tam jeszcze jest. Jeszcze mi brakuje czegoś. Altusy to już konkretna firma. Wiecie, szczerze przyznam się, że nawet nie wiem. Nawet nie wiem Altusy. Nie słyszałem o tej firmie. Ale chętnie sobie wygoogluję. Bo na przykład ktoś mi napisał pod jednym filmem komentarz, że podał mi nazwę tam jakiegoś fajnego do właśnie płyt. I tak mówi, no wcale nie jest drogi, tam dużo nie kosztuje. Patrzę, on 800 euro. Ten gramofon, nie? 800 euro. On napisał, że wcale dużo nie kosztuje. Nie, w ogóle 800 euro tylko. Ja, wyszedł taki brązowy, ale to z tego względu, że kostek dodawałem. Dziesiąta jeszcze z psem, muszę iść, ludzie. A może już nie muszę? Ile razy wychodzicie z psem? 2 czy 3? Bo my 3. Pamiętasz w latach 90. Wieżę, ach, tak, ojejś, to szał był. Jak ktoś miał wieżę, to jeszcze tak się chyba też też się piętrowało te wieże jakieś, nie? Też pamiętam coś było takiego, żeby wzmacniacz oprócz tego był jeszcze z takimi tymi wskaźnikami.
Też to później się zrobiło, że to taki przypał, a to teraz jest tak pożądane. Technicsa, tak, Technicsa i jeszcze, poczekaj, jak ta firma się nazywa? Dior? Nie Dior, nie Unitra? W Dzierżoniowie wielka ta, właśnie robili sprzęt do muzyki. Segmenty, o właśnie, dokładnie, segmenty. No. Teraz robią też, tylko że naprawdę dużo kosztują. A to piękne było, jak on te wskazówki jeszcze tak na te światełko w środku był taki, wiesz, teraz to wszędzie LEDy. Ja lubię LEDy, co prawda. Lubię LEDy wszędzie mieć, ale no miało to swój urok w tym takim malutkim kwadraciku, taka taka żółta, te żółte światełko, nie? Unitra, dobrze mówisz, no właśnie. No to właśnie tam, gdzie ja... Nie, tak? To w Dzierżoniowie było? Chyba w Dzierżoniowie, no. To właśnie wielka ta... I te sprzęty kiedyś grały, słuchajcie, te sprzęty kiedyś grały bardzo dużo, długo. Teraz jak zrobią, to zrobią coś, właśnie tu Michał pewnie ogląda, jak zrobią, to zrobią coś, żeby tylko 2 lata do gwarancji pochodziło, a później to się po prostu ma popsuć, nie? Dlatego dodają właśnie do tych uzwojeń zamiast miedzi dodają aluminium, żeby to jak najszybciej się przepaliło po 2 latach. Myślę, że właśnie dlatego tak robią. Monia biega. Znaczy biega, śni mu się i biega. Ta najczęściej psuje się gwarancji, bo jest zrobione tak specjalnie. To jest celowo. To jest celowo, żebyśmy kupywali co 2 lata jakiś sprzęt. A co niektóre jeszcze nawet nie wytrzymają gwarancji i już się psują, nie? No, to jest wszystko jest zrobione po to. Nie tak jak ten mikser, to nawet mikser tutaj w domu, który mamy, to jest już tak stary, a funkcjonuje jeszcze. A teraz te miksery jak się bierze, to nawet takie leciutkie, nawet nie wiem jaki to ma malutki musi być ten silniczek. Z czego ten silnik jest? Pewnie jeszcze jakiś chiński. Ej, czegoś mi to brakuje jeszcze w tym rosole. Wszystko dodałem, ale może jeszcze kostkę dać. Dokładnie. Nawet widać po tych pralkach, jakie te pralki teraz są lekkie. Czy lodówka? O, lodówka. Kiedyś jak lodówka się wzięło, to nie można było podnieść, a teraz te lodóweczki to takie i chodzą też chyba tak nie działają przecież jak te starsze, tylko cichutko tam jakiś ten freon czy coś, już chyba tego też nawet nie ma w tych lodówkach. No. Co? Słuchajcie, chyba będę się chyba zwijał. No z tego względu, że mi się już raz to gotuje. Muszę tylko jeszcze tak z godzinkę na niego popatrzeć, zajrzeć od jakiegoś czasu do czasu i będzie rosół gotowany. Także jak widzieliście, ja robiłem tak rosół z czosnkiem, z cebulą, chyba tak jak większość robi, ziele angielskie, pieprzu, liść laurowy, mięsa dużo, por, marchewkę, pietruszkę. Wiesz jak się nazywa rosół z wielu kur? Skurczybyk? Nie wiem. No. I co, jutro będzie gotowy. Wyciągnę jeszcze dzisiaj tylko te mięso, żeby się nie rozwaliło, bo jak za długo będzie, to wiecie, to się później nie można tego wyciągnąć. Jak na taki gardek rosołu, jaki masz, daję tylko 2 kostki rosołowe, liścia laurowego i ziele angielskie. Sól, pieprz, czosnku nie daję, bo mi nie pasuje. Okej, już rzuciłem na chwilę, bo wyszłem z live. No to super. Ty wróciłaś, a ja będę szedł. No właśnie, niektórzy potrafią tak doprawić rosół, nie wiem od czego to zależy. Że nie dodają, że tylko dają sól, pieprz i praktycznie tylko tyle. No i tutaj jak pisze, że kostkę jedną, tak? No, jedną kostkę.
Nie, ja na takiej tylko 2 kostki rosołowe. Czemu? A no bo co, będę patrzył jak rosół się gotuje? Nie mam co robić. No dobra, no to jeszcze posprzątam z wami tutaj. No to jeszcze z wami tutaj posprzątam troszkę. O. Ogarnę temat. Prawdziwy rosół to skóry szpi. Nie wiem o co chodzi. Moniusiu? No. No ci się aż oczy zamykają. Byłeś z panią na górce czy w parku? Tak, to mamy. To mamy. A, jeszcze wypiję swoją miksturę. Ktoś wie co to jest? A, Iza pewnie będzie wiedziała i Marta. A, oprócz tego zobaczcie jeszcze co dokupiłem. To na pewno też znacie. Kto mi powie co to jest? Z gęsi i kurczaka, o matko. A to musi być dobre. Z gęsi i kurczaka. Co to jest? Kto będzie wiedział? I to nie są narkotyki jak coś. Ty panie, ja sam zapomniałem jak to się nazywa. Ale może ktoś będzie wiedział. To jest coś podobnego do tego. To jest aluminium. Od pszczół. Tak, od pszczół. Tak, to jest od pszczół. To jest aluminium, tego nie pomalujesz. Pieprz. Nie, to nie jest pieprz. To nie jest pieprz. Bardzo zdrowe. Powiem tylko, że jest bardzo zdrowe. Ja raz dziennie piję to. Czyli pyłek pszczeli. Z tego się robi propolis? A nie wiem. Nie, chyba nie. Tam to się nazywa pierzga. Pierzga? Tak. To jest właśnie tam, to też jest od pszczół. Co prawda jest bardzo drogie, bo tam 500 gram tego kosztuje ponad 230 zł. Pyłek piłem kiedyś. Prawie 250 zł, ale jest mega bomba. Jest po prostu bomba taka witamin. A, no widzisz. Spirytusem musiałbyś to zalać. Nie, lepiej alkoholu nie. Propolis kit pszczeli. Propolis kit pszczeli. A, tak mówią. No, ale chyba tak. Pierzga. Wiem, że mówią na to pierzga. O. Albo się mylę? Poczekajcie. Się nazywa pierzga pszczela raczej. Tak, pierzga pszczela. Tak zwany pszczeli chlebek. Moja babcia miała pszczoły świętej pamięci. O, no to niech Bóg ją ma w opiece. Babcie są fajne. Co działasz? No już nic, już kończę. Rosół gotowałem, panie. Rosół gotowałem, a teraz mam sprzątać. Także naprawdę... Co działasz? Co wy się zgadaliście? Papugujecie od siebie. Zlew teraz myję, panie, zlew myję. Do rosołu się nie daje kostki rosołowej. Ja mam pytanie, czy masz jakieś zwierzęta i jakie byś chciał zwierzę? Mam. Jak zobaczysz na mój kanał, to zobaczysz, że mam border collie, psiaka.
A ten kanał powstał właśnie dzięki temu psu czy psowi. Kanał miał być właśnie o borderze. Więc jest pies i śpi sobie tam smacznie. Pies border collie, jak sobie, ten co zagania owce. Dobra, to zobaczę. I ma kota. Dokładnie, kota ma. Dokładnie to moja małżonka ma kota. Znaczy nie, że małżonka ma kota, tylko małżonka ma kotkę. O to mi chodzi. Ja mam 2 koty. No, my mamy jednego. Macie kotkę? Tak, kotkę mamy. Kotkę. Kotkę norweską leśną. Też gdzieś jest na naszych filmach. Ja mam chomika i będę miała jeszcze psa. No tylko pani nie bordera. Bardzo piękną. Tak, kotka jest bardzo piękna. Dodaj do rosołu świeży lubczyk, to czujesz prawdziwy smak. Jestem aktywnym kucharzem. Wow. Słuchaj, nie mam lubczyka. Z tego względu, że tutaj ciężko jest dostać lubczyk. Nie, żono? Nie ma. No tu gdzie jestem nie ma lubczyku. No. Ale dodawałem kiedyś suszony. Tak, suszony dodawałem. Zawsze w polskim sklepie sobie kupiłem. I pietruszkę. Pietruszkę tak, pietruszkę... W Polsce mieliśmy wielki krzak lubczyków, taki wielki jak bukszpan. Jak bukszpan, żona mówi, taki byśmy nie wiesz. Pietruszkę dodajemy, ale na koniec zawsze, nie? Pietruszkę. A moja ciocia ma też psa. Border collie. O, proszę. To poleć cioci mój kanał. Niech se zobaczy. Niech se zasubskrybuje. No. Bordery są bardzo, bardzo kochane. Natkę pietruszki, tak. Zawsze żona dodaje natkę pietruszki i nie wiem, czy wy rosół zawsze kroicie sobie marchewkę. Zawsze w kosteczkę i marchewkę do rosołu. Ja zawsze daję taką całą, sobie przynajmniej. Ja nie muszę mieć pokrojoną. Żona kroi w kosteczkę. Dodaj kozieradkę. Co? Kozieradkę to jakaś ściema. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś kozieradki dodawał. To jest taka czarna przyprawa, chyba z tego co kojarzę. W całości pęczek. To obyczaj. Ja lubię psy, a w ogóle je kocham. No to super. To bardzo dobrze, że jesteś zwierzolubny. Co wieś to inna wieś, co gmina to inna starościna. Co gmina to inna padlina. Tak. Ja lubię, no to już widziałem. Ale kozieradki to na pewno nie ten. To na pewno jakaś ściema. Ktoś się tutaj nabija ze mnie. Próba. Masz pietruszkę w pęczku? Nie, nie mam. Nie nabijam się, nie? A to wygoogluję sobie, czy faktycznie dodają kozieradkę. Teraz zobaczymy. Czy kozieradkę można dodać do rosołu? Tak, kozieradkę można dodać do rosołu, używając jej w formie całych nasion, które łatwo przecedzić lub mielonej przyprawy. No proszę. Dodaj mielone nasiona, proporcje. Zacznij od niewielkiej ilości, na przykład pół łyżeczki, aby nie zmienić smaku na tym. Dodaje się, no. Myślałem, że mnie ściemniasz to, panie, specjalnie. No. Dobrze wiedzieć. To sobie może nawet miodu dać do rosołu. W kosteczkę nie kroję, ale w słupki do rosołu. I rosół mój gotuje się z marchewką i pietruszką, korzenia jak i natki. No, mój rosół też się gotuje z tym wszystkim, ale mówię, ja zawsze tak cały jem. Żona tam kroi w kostkę. Jak będziesz kiedyś znów gotował rosół, to daj cały pęczek pietruszki do rosołu. Spróbuję. Daj spróbować rosołu. Spróbuję.
A czy nie? Dodawało się pietruszkę. Co ja pitole? Tak, przecież tą zieloną, nie? Tylko, że tutaj to wygląda inaczej, nie? Takie liście. Tu nie ma pietruszki takiej. Jest, to jest w sklepie. Ale tak. W Lidlu też jest pietruszka. Nawka pietruszki na sam koniec nabierz do stołu. Ale Nie. tutaj pisze, bo jest kucharzem Olek i mówi, żeby spróbować, że dodaje całą w ogóle pietruszkę. Całe te, żeby gotować rosół w tym. Że co? No z pietruszką. Z natką? Mhm. Tylko nie natką, tylko z całą. Całe te. No ale przecież dajemy. Nie tą, całą tą zieloną. Nie pokroić, tylko całe te liście wrzucić. No ale jak robimy? No tak robimy. No nie, no jak, no przecież nie ma. No bo nie ma, bo nie kupiłam, ale dajemy cały Kawałek pęczek, jeden, cały no. pęczek zieleniny daje się do rosołu, tak. Kozielatka pachnie jak magii. Źle napisałem, nie czytaj tego. Pokrojony też się daje na koniec. Tak, to wiemy. Pokrojona pietruszka na koniec do talerza, na makaron z marchewką. Tak bym strzeliła. No. Dobra, Dobra. może jest ktoś chętny, żeby półtany. Jeszcze cześć z psem. O której ty z nim byłaś? Jak ma na imię twój pies? Monio. Może tylko Morgan. Dokładnie ma Morgan. Ale my żeśmy, raczej syn mu zrobił szpcnamę i został Monio. Co zrobił? A. Ksywę i Monio został. I reaguje, jak się na ulicy z ludźmi wita. I się mówi Morgan. Mówi się Morgan i on patrzy się, co się od niego chce. Opalacie cebulę do rosołu? Właśnie nie, bo nie mamy gazówki. No, Z gazem. na palniku. Nie, na tym metalowym. Tak, ja opalam na tym, chłopie. Ja nie, ja dodaję całą. Ja opalam albo na patelni. Ja Ale opalam... w Polsce ja dodaję taką. A ja opalam na patelniku i tak robiłam, jak ciebie nie było. A, i dlatego. Dlatego mój rosół był taki dobry. Ale kiedyś opalałem, a ja opalałem tym palnikiem takim na. Nie trzeba położyć pod palnik. No, teraz już za późno ktoś też tam pisał, że można całą, że w ogóle całą cebulę dają ze skórkami. Z łupką, z No, łuszką. i dopiero później przecedza Tak ktoś. samo jak któryś tam z kucharzy też, że czosnek zgnieść i z łupkami też. W piekarniku 200 stopni na 20 Ale minut. po co, jak wystarczy na palniku podgrzać? No, ale faktycznie też można, Michał. O, ale fajne imię dla psa. Mojej cioci pies ma na imię Ruby. Właśnie był wielki wypadek, że się zdarzyła jakaś pani, która miała małe dziecko, które miało kilka miesięcy i ta pani umarła. Ale to dziecko przeżyło i zaraz do szpitala, a to właśnie Łasina. A to pani, ja nie wiem, gdzie jest Łasina. Ja jakbym ci powiedział, czy znasz, gdzie są Pieszyce. Nie wiem, no szkoda. Gdzie jesz? A opalone cebulę daje się charakterystyczny, fajny smak. Ja zawsze opalam cebulę. Moja żona właśnie też. Zupę, którą najlepiej lubię, to barszcz czerwony. Ja będę robił na święta. Zawsze robię, co roku robię barszcz na święta. Barszcz czerwony. Ja zawsze robię, ja. Z bardzo dużo buraków. A później te buraki wykorzystujemy. Znaczy później, 2 lata temu tego nie zrobiliśmy, bo już nam się nie chciało. W tamtym roku te żeśmy nie pokroili, przez co my żeśmy przez maszynkę chyba przepuszczali, przez maszynkę taką do krojenia i zrobiliśmy z tego buraczki takie do gotowania, nie? U mnie się barszcz gotuje 2 dni. O, u mnie właśnie też, u mnie się bardzo długo też. Andrzej, wracaj do pracy. U mnie się bardzo długo, ja gotuję też bardzo długo i no i po prostu każdy mój barszcz jak zje, to mówi, że jest bardzo dobry. Kiedyś robiłem jak Magda Gessler. Nie polecam, ona nie umie gotować. Wydaje mi się, że ona, że to jacyś kucharze robią, ona chyba nie ten. Nie. Kiedyś, żona też robiła kiedyś pierogi jak Magda Gessler i też nie ten. Dobra, dodajemy tą pierzgę, ludzie. Tylko to jest za mała. A dobra, też 2 łyżeczki.
To przez całą noc musi się sobie namoczyć i rano to wypije. Bomba witamin. I bigos. O, bigos to prawda, no. Moja żona akurat robi u nas bigos. Czosnek w całości się daje, dlatego że sok z buraka wchodzi w reakcję z łupinką czosnku i dodaje więcej smaku. Co? Czosnek w całości się daje, dlatego że sok z buraka wchodzi w reakcję z łupiną czosnku i dodaje więcej smaku. A, no ja czosnek dodaję do barszczu zawsze. Nie tylko do rosołu. Jakie żarełko robi ziomusiu? To nie żadne to rosół, panie, rosół. Albin nie tylko koruje, ale i gotuje. Wróciłem na swoją ziemię. Znaczy na swoją, nie na moją ziemię, ale tu gdzie mieszkam. Teraz gotuję znowu. A nie to pyłek kwiatowy? Nie, to jest pyłek kwiatowy. Tutti. To jest pyłek, a to jest pierzga. To są dwie... Prawie to samo, ale nie to samo. Ale to jedno i to drugie jest bardzo, bardzo zdrowe. To właśnie w tych paczkach było, co zamówiłem, Michał, u Ciebie. Pierzga i pyłek. Ej ty pan, to dajesz pieprzu kolorowego, ziarnistego? Nie, a właśnie, to dobrze mi przypomniałeś, ale daję pieprz... daję pieprz zawsze kilka ziarenek takiego czarnego. O. Taki o. Ale kolorowego nie. Mało. Tylko właśnie jak będzie za ostry, to mnie żona wyrzuci z domu. No ja tak patrzę, że właśnie, żeby ją nie piekło, bo ja tam lubię właśnie ostry. No nie tyle jak dam, to ją da jeszcze więcej. Ile lat ma wasz pies? 6. Dobra, starczy. Dajesz pieprzu? Aha, nie, to już ten. Ja nie daję tyle właśnie pieprzu ze względu na małżonkę. Bo ona mówi, że jest za ostry. Ładną masz żonę. A skąd panie wiesz? Ale dziękuję. Rafał napisał. Ja piję perłę miodową zero. O, ode mnie się nauczyli pany perłę miodową pić. Co? No bo żeby się nie rozgotowało, na sam koniec chcę to wrzucić. Nie rozgotują się. To już naciągnęło, to źle zrobiłeś. Co naciągnęło? To już nie wrzucaj ich. Czemu? Tak sobie ugotujemy. A przecież to się wrzuci, przecież to jeszcze To będzie... już wrzucaj. No wiem, on jeszcze będzie pyrkał. Już wrzucaj, bo się będą piersi... Panie, a gdzie żeś widział moją żonę? Pies mojej cioci ma lat 2. Mój ma 6. 6? Czy 7 już? Za rok pójdzie do pierwszej klasy. Za rok pójdzie do pierwszej klasy, Monia. A ja, panie, nic nie piję. Ty pijesz perłę, a ja nie piję.